Nie ma się co czarować. Widziałam, ile ludzi się w to angażuje i zawsze gdzieś Olka, my to robimy dla ciebie, coś tam, naprawdę my mamy z tego fan, ale ja gdzieś tam w sercu miałam coś takiego, że ci ludzie poświęcają swój czas, oni wzięli urlopy, gdzieś tam jechali, wszystko i to mówię dla mnie. I teraz gdzieś tam muszę to przecież zrobić, bo przecież mimo wszystko nie mogę ich zawieść. I to było takie ciężkie, bo z jednej strony to też tak gdzieś wewnętrznie bałam się, czy sobie z tym poradzę. Po prostu starałam się gdzieś przenieść w takie miejsca myślami, gdzie było mi dobrze albo było fajnie i naprawdę próbuję gdzieś tak jakby przestawić troszeczkę to myślenie gdzieś na inne tory, żeby nie koncentrować się nad tym. Wiadomo, to jest czasem ciężkie, bo jak już coś naprawdę gdzieś tam boli i coś się czuje, no to trudno gdzieś tam też tymi myślami odbiegać, ale próbuję. Witajcie na kanale Black Hat Ultra. Są odcinki, które nie wymagają komentarza ani wprowadzenia, bo najważniejszy jest ładunek czystej energii i emocji, który przebija się w wypowiedzi zaproszonego gościa. Tak jest właśnie w tym wypadku. Ale z redaktorskiego obowiązku powiem, że Ola właśnie pobiła kobiecy rekord na głównym szlaku beskidzkim w opcji ze wsparciem i zajęło jej to 128 godzin i 20 minut. Ola nie szuka wymówek, tylko rozwiązań. Nie rezygnuje z marzeń, tylko je realizuje, inspirując przy okazji wszystkich dookoła. I młodych, i bardziej dojrzałych, i szybkich, i wolnych. Ten odcinek to inspiracja i autentyczność w czystej postaci. Najchętniej zamieniłbym energię Oli na jakiś suplement, który mógłbym zażywać codziennie rano, gdy przychodzi mi do głowy, aby odpuścić. A zanim przejdziemy do rozmowy, jeszcze chciałem powiedzieć, że ten podcast powstaje dzięki zaangażowaniu drużyny patronów i patronek. Serdecznie im za to dziękuję. A jeśli chcecie dołączyć do tego szanownego grona, zapraszam na stronę blackhatultra.pl/wsparcie. Cześć Ola, witam cię serdecznie. Cześć, witam cię. Cieszę się, że mnie zaprosiłeś, że mogę tutaj być i mogę opowiedzieć swoją przygodę. Ja ci dziękuję, że przyjechałaś. Dzięki temu wszyscy możemy cię zobaczyć w całej pięknej twojej krasie, więc wszyscy na pewno są przeszczęśliwi. Ustanowiłaś rekord kobiecy na GSB tydzień temu. 128 godzin, 20 minut. Tak. Rewelacja. Poprzedni rekord, pamiętajmy, to była Angelika Szczepaniak, 139 godzin, 20 minut też, czy tam 22. Także srogo pobiłaś ten rekord. Udało się, cieszę się. Jestem mega szczęśliwa. Ja osobiście uwielbiam obserwować kobiece bieganie. Uważam, że nie wiem w sumie dlaczego, ale w tym kobiecym bieganiu jest zawsze bardzo dużo emocji. Bardzo dziękuję, że przyjechałaś. Jak ci się Warszawa podoba? No Warszawa jest piękna. Dzisiaj miałam okazję zwiedzić po 10 latach i jest naprawdę dużo zmian i przepięknie. Pogoda dopisała, więc jestem zachwycona. No właśnie, bo przyjechałaś, wysiadłaś na Warszawie Wschodniej i razem z synem Mateuszem przespacerowałaś 16 kilometrów. Dokładnie. A dzisiaj pogoda... Mała rozgrzewka. Mała rozgrzewka rozciąganką. Dokładnie. No dobrze, to opowiedz nam trochę o sobie, bo rekord pobiłaś, ale niewiele o tobie wiemy, Ola. Widzieliśmy tylko jakieś kawałki, jakichś filmików na Instagramie. Możemy sobie zobaczyć twoje wyniki w internecie różnych biegów, ale nadal to jest mało. Więc proszę, opowiedz nam. Możemy zacząć od tego, klasycznie może. Jak bieganie pojawiło się w twoim życiu i czy robiłaś coś sportowo wcześniej przed bieganiem? No właśnie, moje bieganie pojawiło się bardzo nieoczekiwanie. Miałam skończone 40 lat, kiedy w ogóle zaczęłam jakikolwiek sport uprawiać, a wiązało się to z tym, że miałam 90 kilo znaczy 90 kilo miałam wagi, więc musiałam sporo zrzucić, więc zaczęłam się ruszać dlatego, żeby zrzucić parę kilogramów. Byłam na takim etapie, że miałam 3 dzieci. Pani doktor mi powiedziała, że jestem na najlepszej drodze do zawału, jak się obejrzała moje wyniki, więc, bo naprawdę miałam i nadciśnienie, i naprawdę wszystkie wyniki były takie, no mało ciekawe, więc stwierdziłam, że w końcu trzeba coś z sobą zrobić. Więc zaczęłam sobie tak pomału gdzieś chodzić na aerobik, zaczęło się od tańców, zumba i tak dalej. Potem gdzieś tam zaczęłam sobie z kikami chodzić i w końcu zaczęłam truchtać. I pamiętam jak dziś moim największym marzeniem było, żeby przebiec sobie taki dystans z mojego domu do pracy.
I my zawsze mówiłam, dziewczyny, słuchajcie, moim koleżankom, jak przebiegnę, to będę najszczęśliwszą kobietą na świecie. To było 6 kilometrów raptem. I w życiu wtedy bym nie pomyślała, że gdzieś pobiegnę dalej. Ale potem wiadomo, w miarę jedzenia apetyt rośnie, więc gdzieś tam zapisałam się najpierw na nasze takie lokalne zawody, które gdzieś tam na Kamieńcowie w Lasach Panewnickich. To wtedy zrobiłam pierwsze jedno kółko 7 kilometrów, potem zapisałam się na dychę, potem na 21 i w końcu na 42 urodziny sobie wymyśliłam taki challenge, że skoro 42 lata będę miała, to sobie przebiegnę swój pierwszy maraton. Tak 42 na 42. No i pobiegłam właśnie pierwszy maraton właśnie we Wrocławiu. I tak mi się strasznie zapodobało, że za miesiąc kolejny maraton i w końcu stwierdziłam sobie, to zrobię sobie całą koronę maratonów. I tak to właśnie zaczęło się W międzyczasie właśnie zaczęłam słuchać o tych biegach górskich. Biegłam szyszkę tam o 15 kilometrów i później zapisałam się na rzeźniczka. Oczywiście nie pobiegłam tego rzeźniczka, bo się nabawiłam kontuzji przez to moje właśnie asfaltowe bieganie. Ale pojechałam do tego rzeźnika pokibicować znajomym i wtedy pierwszy raz zobaczyłam, jak wyglądają ultrasi. I powiem szczerze, jak oni po prostu tam do tej Cisnej przybiegali, tacy zmęczeni, z takim błyskiem w oczach, takim czymś. Ja mówię, kurczę, ale fajnie, nie? Ja widziałam, że oni są zmęczeni, że cierpią czasem, ale ja im tak zazdrościłam i powiedziałam, ja też chcę to zrobić. No i tak właśnie zaczęła się moja droga to super. Do ultra. No to niesamowicie. Ale że się tak wkręciłaś i odnalazłaś w tym w ogóle, to jest niesamowite. Super. Tak, to nie wiem, po prostu nie umiałam sobie nagle wyobrazić, w ogóle nie wyobrażam sobie, gdybym miała po prostu nie biegać. Nie wiem, nakręcałam się po prostu strasznie i pchało mnie to tak jedne zawody do drugich, a góry to po prostu nie rozbroiły. Otworzyły cię po prostu do końca. Tak. A powiedz, zawsze byłaś taka pozytywna? Czy to bieganie z ciebie stworzyło taką uśmiechniętą dziewczynę? To znaczy, ja powiem tak, ja zawsze lubiłam czerpać radość z życia. Okay. Cieszyłam się. Wiadomo, że na początku to wiadomo, dzieciaki, trójkę dzieci miałam, więc to wiadomo, dom, rodzina i to też człowiek gdzieś tam się spełniał w tej roli, też praca i to było właśnie fajne, że no też umiałam się cieszyć tym. Zawsze żeśmy dużo czasu spędzali razem z tymi dzieciakami, wszędzie razem żeśmy wyjeżdżali i to jest takie... Był taki moment, że po prostu, no to mi wystarczało, nie? Ale potem faktycznie źle zaczęłam się czuć z tym, jednak z tą nadwagą, a po drugie myślę sobie, w końcu dzieci muszą mieć matkę sprawną więc, i zdrową. No tak. No więc tak to się zaczęło jakoś... A ile miało lat twoje najmłodsze dziecko, jak zaczęło biegać? Oj, to był 2014 rok, 11 lat. 11, no to już duży chłopak. No. Tak, 11 lat, tak. Miał, jak zaczęłam właśnie tak już powiedzmy biegać na poważnie, bo wiadomo, 2 lata wcześniej gdzieś tam, tak jak mówię, jakieś tam aerobiki i tak dalej, no nie? Tak, więc, tak, oczywiście. Nie no, ale to, wiesz, tak bardzo ładnie, świadomie wprowadziłaś się w ten świat biegowy. To nie jest tak, że się rzuciłaś od razu z nadwagą, wiesz, biegać po górach, tylko wykonałaś rozsądną pracę najpierw. No tak, chyba bym umarła po tym 30 kg nadwagi, więc... Fajnie. Dobrze. To jaki bieg górski pierwszy pobiegłaś? To znaczy tak, pierwszym biegiem moim górskim takim, to była właśnie ten bieg o Złotą Szyszkę, krótki, 15 km, ale był rewelacyjny, bardzo mi się spodobało. On w ogóle teraz jakoś jest, za tydzień czy dwa, jest kolejna edycja. Ja nawet myślałam, żeby on chyba jest za tydzień właśnie, nie wiem czy właśnie, bo wiem, że w zeszłym roku mój syn właśnie biegł tą Szyszkę też, tylko że trasa teraz jest inna. I fajny, bardzo miło wspominam. A kolejnym moim biegiem górskim właśnie był Transylwania. I to w ogóle też był taki mój pierwszy ultramaraton, gdzie w ogóle była taka historia. A ile kilometrów tam na tej 50 kilometrów. 50. No to tak. Ładnie już przeskoczyłaś. No bo to było coś takiego, że właśnie w międzyczasie, jak wiadomo, to jest coś takiego, że jak człowiek zaczyna biegać, tak poznaje też środowisko biegaczy. I wkręciłam się w taki nasz taki lokalny klub w Mikołowie, co jest SS Biegaton. No i tam poznałam bardzo dużo fajnych ludzi, którzy też biegali. I w zasadzie właśnie wtedy, jak tam z nimi tak, żeśmy gdzieś biegali, to chyba na zawodach, chyba na jakąś dychę biegliśmy w Żorach, zrodził się pomysł właśnie, żeby pobiec tą Transylwanię. No i tak zastanawiałam się, który dystans pobiec. I najpierw myślałam o 30, ale mój kolega mówi tak, słuchaj,
biegasz maratony, no to od razu wpisuj się grubo, no to ja na 50. No więc zapisałam się na tą 50. Więc wiadomo, wszystkie przygotowania hiper, super, no w ogóle tam jechaliśmy całą ekipą, co było fajne, że właśnie jeździliśmy tam całą rodziną, że nie tylko my jako biegacze, ale na przykład nasi partnerzy, partnerki, znaczy życiowi oczywiście i dzieciaki, nie? Więc po prostu jeździliśmy tam całą taką gromadą, pojechaliśmy do Transylwanii. Ale nim jeszcze tam pojechałam, to miałam bardzo fajny wypadek, bo na 3 tygodnie przed, pojechałam sobie z koleżanką na Babią Górę zrobić trening. I zbiegałam z Babiej Góry, oczywiście już prawie, że się wypłaszczałam, miałam plecaczek założony, sobie biegnę i chciałam coś poprawić w tych szelkach i w tym momencie po prostu, w kamień poleciałam całkiem na twarz, więc miałam rozwalony łuk brwiowy, trochę poobijana. Pojechałam na izbę przyjęć do Mikołowa, bo moja koleżanka mówi, jedź, bo przecież oni ci to zaszyją. Jak się okazało, miałam złamaną rękę, pęknięte 3 żebra. No i oczywiście taki fajny taką fajną bliznę na brwi. I to było 3 tygodnie przed tą... ale pozbierałam się, co prawda nie mogłam bić z kijkami, bo moja ręka niestety... raczej by nie dała rady z kijkami, ale generalnie rzecz biorąc, bardzo wspomniałam fajnie ten ultramaraton. No super, ale to ile było przewyższeń na tych 50 kilometrach? To jest dobre pytanie. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Tam troszkę było. Wiem, że tam pamiętam właśnie, że tam najwyższy szczyt to chyba tam był ten OMU, to był tam ponad 2000, chyba 400, coś takiego. I dla mnie to był już taki kosmos, że to tak wysoko, nie? Więc... Super. No dobrze. No i co? I jak dalej się toczyły twoje losy? Potem zapisywałam się na Małą Fatrę, tak, od razu. Na Małą Fatrę 50, która mnie przecierała totalnie. Tam to sporo przewyższeń chyba, tak, co nie? Tam jest, tam na 50 jest prawie 4. No nie? właśnie. Więc tam jest mega. Ale Fatrę pokochałam, gdzie 2 razy wróciłam tam już potem na 100 też, więc dla mnie to po prostu... No mega, nie? Jestem... No tak, tę 100 też widziałem, że relatywnie niedawno robiłaś. Super. Kuba Orłów był ostatnio u mnie i też opowiadał, że leciał tą Małą Fatrę. Zwłaszcza, że jeszcze Roman Ficek kiedyś opowiadał, że jak przebiegł Karpat, to właściwie Mała Fatra to najładniejszy kawałek góry, jaki on widział w Karpatach, więc super. Przepraszam, się tak rozmarzyłem o tej Małej Fatrze. A powiedz w ogóle na tym etapie, skąd czerpałaś wiedzę biegową i jak trenowałaś? Tak po prostu sobie biegałaś, tak jak lubisz, tak jak czujesz? Czy czytałaś jakieś książki, rozmawiałaś z kimś, miałaś trenera? Nie, właśnie nie miałam trenera, biegałam po prostu sama na czuja, tak jak lubiłam. Biegałam, tak mi się wydawało, że tak to powinno być, że muszę robić te wybiegania, że muszę gdzieś tam, no bo wiadomo, kilometry, to trzeba klepać te kilometry, więc tak w zasadzie to nie... Ile tych kilometrów klepałaś tygodniowo? Ojej, różnie. Na początku mniej, ale potem też miałam takie etapy, jak już zaczęłam się potem przygotowywać pod moją utębę, no to czasem mi się zdarzało, że tak te 110-120 kilometrów to już tak tygodniowo. Robiłaś. A czasem robiłam tak, że cały weekend miałam taki, że na przykład wybrałam się na wybieganie 70 kilometrów, załóżmy tam z piątku na sobotę, a w niedzielę sobie jeszcze dowaliłam czasem 20, więc miałam takie historie, że lubiłam sobie tych kilometrów dokładać. Tak jak potem wyszło w trakcie, no to jednak to nie było dobre. Że trochę za dużo. To było za dużo, tak. I dopiero sobie to uzmysłowiłam, kiedy miałam trenera. Znaczy, dopiero właśnie ten etap, kiedy poznałam Wojtka Wejnerta i on mnie właśnie był moim pierwszym trenerem. I w ogóle zmienił całe moje nastawienie do ultra i do tego, co robię. I jak robię, może tak. No ale dobrze, to wspomniałaś o tym UTMB. To był 21 rok, prawda? Tak, 21 rok to moja pierwsza próba nieudana. Ale że się dostałaś w ogóle na UTMB, to miałaś dużo szczęścia. To powiem tak, to długo trzeba było czekać, bo ja w te losowania nie dostałam się raz, drugi. Potem było coś takiego, że w ogóle ta pandemia była i w ogóle takie historie. No więc, ale w końcu w tym 21 roku udało się. Ale to był mój najgorszy rok w ogóle, bo nie dość, że wcześniej biegłam Lavaredo i też zdjęli mnie z trasy przed 10 kilometrów przed... Bo pogoda? Nie pogoda, ja po prostu miałam... Znaczy ja na 28 kilometrze po prostu się przewróciłam. I dosłownie miałam dziurę w kolanie, ale biegłam, ile się dało. W końcu 120? właśnie...
Tak, bo miałam 120, więc biegłam, tylko że potem właśnie zaczęła się ta pogoda zmieniać i ja jednak bardzo się wychłodziłam wtedy, pamiętam, bo już nie umiałam biec, bo jednak ta noga mnie bolała. No i troszeczkę ta burza i ten grad, który tam spadł, ja przybiegłam na ten punkt taka zmrożona, że po prostu jeszcze te kolano, tak mi ciekło z tego kolana, bo to wiadomo. I jak ten wolontariusz mnie zobaczył na tym, mówi, że absolutnie nie mogę, ja go proszę, że ja dam radę. A on absolutnie, że nie, że muszę zjeść trasy, więc to był jeden raz, co płakałam. A za 2 miesiące płakałam drugi raz. Na UTMB? A co się wydarzyło na UTMB? Na UTMB się niestety nie zmieściłam w limicie. No i bardzo chciałam, bardzo mi zależało, ale pamiętam, że już było tak ciężko, miałam ciężko w ogóle z oddychaniem, słabo mi było i faktycznie cierpiałam bardzo, pamiętam wtedy, po tą górę, ale jeszcze tak bardzo chciałam walczyć i ja nawet pamiętam, że prosiłam, żeby mi zabrali sobie ten numer, ale ja chcę tam zbiec, ja chcę to skończyć, nie? Więc to było takie... Ale pamiętam, to miałam wtedy takiego doła, że tak płakałam. Pamiętam, jak przywieźli, bo oni nas mniej takich jeszcze 3 chłopaków zwieźli na dół helikopterem, potem żeśmy samochodem dojechali do tego Chamonix. I pamiętam, jak leżałam, bo miałam właśnie apartament blisko właśnie tego deptaka, gdzie wszyscy tam dobiegali już. Ta reszta, co się jeszcze załapała. I słyszałam te krzyki, jak tam dobiegają, a ja po prostu leżałam w tym łóżku i tak płakałam. Mówię, kurczę, dlaczego mi to nie wyszło, nie? A na którym kilometrze się zdjęli? To właśnie było 160 chyba pierwszym, coś takiego. Tam już przed samym tym właśnie... już tam była ta sama ta górka przed tym schroniskiem i potem trzeba było już w dół zbiegać, nie? Tak. To właśnie ten ostatni no. I co? I oni ci powiedzieli, żeby zeszła z trasy tam na górze? Nie, oni przerwali bieg? kazali mi i właśnie tym 3 chłopakom, którzy tam razem byli mniej więcej w tym samym czasie, oni nam zabrali... Kazali nam czekać na helikopter i oni nas stamtąd zwieźli helikopterem. Że tak, wszyscy mi zazdrościli. Ja mówię, Jezu, jak fajnie helikopterem leciałam. Ja mówię, no nie wiem, to akurat nie było fajne w tym momencie, żeby mnie helikopterem zwieźli. Nie po to biegłam 160 kilometrów. Tak, żeby mnie zdjęli przed Ale wy byliście wszyscy zdrowi? Ty i koledzy, z którymi tam byłaś? To znaczy, ja tych kolegów to nie znam, bo to akurat wiem, ci nie biegacie? Znaczy, ja powiem tak... Był powód, żeby was zwozić helikopterem, czy... To znaczy, oni już chyba dla bezpieczeństwa oni chcieli po prostu chyba zamknąć tę trasę, bo widziałam, że za mną szedł ten gość, który już zamykał tą trasę. Tak, i oni po prostu już chcieli mieć posprzątane. Więc kto się nie zmieścił na dole, tam, no to ich po prostu... już od razu im dali żeby... Ale nie, no. I tak na samej końcówce? Tak. Nie dać ci zbiec do miasta? To jest po prostu straszne. Tak. No ale trudno, no takie jest życie. Ale to właśnie myślę, że i to właśnie był taki mój punkt zwrotny, że teraz z perspektywy czasu myślę, że to była najfajniejsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. A co to zmieniło w tobie w takim razie? Co zmieniło? No przede wszystkim, no wiadomo, gdybym nawet zbiegła wtedy, tamtego dnia, to byłoby to takie, dobiegłam, wymęczone i nie byłoby tej radości. Natomiast... Tak jak mówię, miałam się bardzo ciężko, bo miałam taką załamkę, że gdzieś tam mi nie wychodzi i tak dalej, bo to 2 biegi w ciągu właściwie sezonu i 2 mi w sumie nie wyszły. A pamiętam właśnie wtedy, napisał do mnie Wojtek Wejnert, on zaczynał też te swoje takie, on w ogóle był zawsze, miał powiedzmy, tak jak mi napisał, że jest zakręcony na punkcie ultra i on do mnie napisał, że widzi, że tam biegam, że może gdybym chciała z nim porozmawiać, mamy się spotkać. Natomiast ja, to wtedy mówię, jak, nie? No przecież ja tyle biegam ultra, no to jak ktoś może wiedzieć o tym więcej niż ja? Więc ja pamiętam w pierwszym tej mówię, nie napiszę. Ale potem, kiedy faktycznie widziałam, że kurczę, coś jest nie tak, że gdzieś miałam taką załamkę, zastanawiam się, czy dalej biegać, czy może już powinnam sobie odpuścić, czy może faktycznie już to nie ten czas. Trzeba faktycznie, moi chłopcy tacy się śmiali, zawsze mówili, że ty to się lepiej za gotowanie weź, a nie za bieganie. No więc ja mówię, kurczę, może coś w tym jest. No ty już swoje gotowanie w życiu zrobiłaś, wiesz, teraz możesz spokojnie pobiegać. I ja wtedy pamiętam, napisałam do Wojtka, że jednak chciałabym, żebyśmy porozmawiali na temat tego mojego biegania i tak w zasadzie żeśmy się spotkali wtedy tam u nas mamy takie wieżysko, my też mamy małe górki, wieżysko, mamy Hołdę Waleską, to są takie nasze góry, które no i żeśmy tam zrobili trening i właśnie przedstawiłam mu, jakie są moje marzenia, co bym chciała dalej robić.
No a Wojtek pokazał mi troszkę inną drogę i właśnie dzięki tej wiedzy, dzięki temu treningowi, to w zasadzie mogę powiedzieć, że masę sukcesów, które potem osiągnęłam, to jemu zawdzięczam. Super, no dobrze, to powiedz, jakie były twoje marzenia i jak cię utemperował Wojtek? No moje marzenia to oczywiście były, no wiadomo, UTMB to był mój taki priorytet. Stwierdziłam sobie, wrócę tam, chcę to zrobić jeszcze raz. Ale po drodze, wiadomo, była ta droga taka, bo trzeba było coś jeszcze nabiegać, bo potem trzeba było zbierać te stąsy do tego, więc powiem tak, zawsze biegałam, bo na zasadzie, żeby przebiec. Zaczęłam trenować z Wojtkiem, to żeby przebiec, ale dobrze przebiec. Lepiej. I w ogóle te treningi wyglądały zupełnie inaczej. Dla mnie to był szok, bo i dla mnie to ważne było, żeby dużo biegać. Im więcej się wybiegam, tym lepiej. Ja mogłam nocki zarywać. Ja z tego miałam straszny fan. Ja to uwielbiałam. Te moje nocne włóczenia się po górach i tak dalej. Kochałam to po prostu. Kocham góry po prostu, więc ja to uwielbiam. A tu nagle gdzieś ta objętość została obcięta. Przyszły inne treningi uzupełniające i tak dalej. Troszeczkę, więc na początku brakowało mi bardzo brakowało mi tego właśnie, że czasem chciałam gdzieś tam się wyszaleć, a tu jednak gdzieś Natomiast właśnie o to chodziło, żeby ten trening to też był ważny jakościowo, żebym ja też miała czas na regenerację, bo w zasadzie słowa regeneracja, dopóki nie zaczęłam treningów, to nie wiedziałam, co to jest regeneracja. Po prostu wydawało mi się, że jak przyjdę, wyśpię się coś tam, no to jest okej, nie? Coś tam zjem, jest dobrze, nie? Tak. No natomiast potem zrozumiałam, że to wszystko że to wszystko jest ważne. To do ilu kilometrów Wojtek ci ściął kilometraż? Ojej, nie pamiętam. Na początku to chyba, nie wiem, czy 40 miałam. No właśnie, ci trenerzy to co są. To było na początku takie... Ty chcesz biegać, a oni Tak, więc to było dla mnie takie ciężkie, ale potem wiadomo, już z biegiem jak szło, to już no przede wszystkim ja wtedy miałam bardzo złe wyniki, bo jak się okazało, że ja niestety mam ciągle problem z moją anemią, z tą ferytyną gdzieś tam, no więc też było coś takiego, że musiałam najpierw te wyniki, to był też taki priorytet, żebym miała dobre wyniki, żelazo i tak dalej i wtedy po prostu jak to było dobre, no to w tym momencie też te treningi też były bardziej intensywne. A ta ferytyna kiedy ci się pokazała, że jest słaba? No, powiem szczerze, powiedzmy tak, jak pamiętam, zawsze żelazo miałam niskie, bo nieraz mi to mówiła pani doktor, że pani to taka pani uroda. No, ale dopóki ta uroda mi nie przeszkadzała w bieganiu, to była okej. Ale kiedy zaczęła mi przeszkadzać, to już był ból straszny. Ale właśnie okazało się, że to nie jest taka uroda, bo to można coś z tym zrobić. I właśnie dzięki temu, że właśnie jest i dieta specjalna i właśnie to dawkowanie tego żelaza i tak dalej. I to właśnie, żeby właśnie między tym właśnie był właśnie i czas na to, żeby się zregenerować, żeby odpocząć, to też wszystko było mega ważne. Suplementowałaś żelazo? Tak, ja muszę niestety suplementować to żelazo, ale też właśnie dieta. To też a już mięso normalnie? Tak. Miałam etap, że byłam wegetarianką, bo sobie stwierdziłam, że tak chcę. Ale niestety ja to jednak jestem z tych, co jednak to mięsko czasem muszą, nie? No więc... Nie no, dla żelaza to jest ważne. Nie? Tak, aczkolwiek właśnie ostatnio, tak wracając przy tym GSB, też pojawił mi się problem, bardzo duży problem z ferytyną. No to właśnie też właśnie Marta Naczyk mi tutaj ustawiła właśnie dostałam dosłownie cały taki przepis, jak mam jeść, kiedy, co z czym nie łączyć, co z czym nie mieszać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I właśnie dzięki temu też tą ferytynę nabiłam. No, z Martą Naczyk to każdy wyjdzie na prostą, słuchaj, oczywiście, no, że więc tak. Naprawdę to było mega dla mnie takie fajne, nie? Więc... No dobrze, po tych zmianach wszystkich, słuchaj, to kiedy zaobserwowałaś pierwsze pozytywne rezultaty tych zmian? Wiadomo, po pierwszych moich tak udanych zawodach, bo generalnie rzecz biorąc, jak zaczęłam, pamiętam treningi z Wojtkiem, to było chyba luty 2022, tak, to już na przykład udało mi się fajnie pobiec Beskidzki Topór, potem pobiegłam Lavaredo, gdzie naprawdę zrobiłam fajny wynik, bo ponad 2 godziny sobie poprawiłam czas. No potem w ogóle te wszystkie moje gdzieś tam starty Julianek i tak dalej, zawsze gdzieś tam w kategorii wiekowej udało mi się gdzieś tam skoczyć. Ja wiem, że ta kategoria jaka jest, taka jest, ale też mi się udawało gdzieś na podium skoczyć, co też było mega fajną. No i oczywiście 100 milak, nie? To była przygoda życia taka.
Jeszcze przed tym właśnie... Bo zajęłaś pierwsze miejsce wśród kobiet. Tak, ale to było takie... Ja bardzo marzyłam o tym 100 milaku, bo to taki... Dla mnie to był taki kultowy bieg, bo to te nasze Beskidy. Tereny, które znałam, które tak po prostu gdzieś tam, no nie wiem, kochałam. Mogę powiedzieć, że kochałam. I to taki, tak jakby w domu, nie? A jest to o tyle fajnie, bo znaczy, to jest trudny bieg. I zawsze pamiętam, ci, którzy przebiegli, dostawali taką klamrę specjalną z tego 100 milaka. I też mi się taka marzyła. Ale pamiętam, że był przestój, że nie było tego biegu, że tak jakby tego 100 milaka miało nie być. I ja bardzo ubolewałam. I potem pamiętam, że było coś takiego, że na stronie się pojawiło, że nie mogą tak odejść bez pożegnania i że jeszcze ta jedna edycja będzie. Więc ja oczywiście zaraz do Wojtka, że chciałabym się zapisać i oczywiście przygotowałam mnie do tego 100 milaka tak rewelacyjnie. Zresztą razem z moim synem i z jego synem supportowali mnie, więc to była w ogóle przygoda. Pierwszy raz miałam taki support, w ogóle byłam w szoku, co to takiego jest, bo ja zawsze gdzieś tam sama się uczyłam po tych górach, wszystko sama, a tu nagle ktoś mi coś podaje, tu mi sadza, tu mi jedzenie, tu mi coś tam, Boże, co się dzieje, to nie kosmos, nie? Ale dla mnie to była też mega fajna przygoda. No i właśnie jak stwierdziłam sobie wtedy, jak przebiegłam tego 100 milaka, że teraz to już mogę robić to UTMB. I takie świadectwo dojrzałości. Tak sobie to zawsze potraktowałam. I co, dostałaś się drugi raz na UTMB? Tak, w końcu się dostałam na to UTMB. I dla mnie A gdzie zdobyłaś kamyczki na UTMB? Ja mam tak, biegłam Lavaredo, biegłam 2 razy Julian Alp, zaraz biegłam 100. Znaczy wtedy miałam biec 170, ale ze względu na to, że pogoda się zwaliła, to na po prostu godzinę przed dostałam info, że odwołują bieg, jak chcę, to mogę na 100. No to wiadomo, na tą 100. No więc zrobiłam 100, ale za rok musiałam tą 170 zrobić, bo oczywiście Słowenia jest przepiękna. Potem jeszcze robiłam też właśnie w Austrii, na Cat 100 też robiłam właśnie kamyczki. I to chyba wszystko, już tak nie pamiętam. Powiem szczerze, to trochę tego się nabiegałam. To ty w Polsce nie biegasz za dużo. Nie, ja biegałam w Polsce bardzo dużo, bo ja biegałam właśnie, znaczy uwielbiałam wszelakie buty, które były u nas tam organizowane. To takie są fajne, też takie biegi dla mnie kultowe. No oczywiście zamieć biegłam w zimową. To też była taka przygoda. No udało mi się wtedy 8 pętli zrobić, więc też było mega. Biegałam też właśnie te takie pętle górskie 12x12. Kiedyś bardzo dużo biegałam właśnie u nas też. No ale potem jak trzeba było zbierać się kamyczki, no to wiadomo, no trzeba było siłą rzeczy gdzieś tam pobiegać za granicą. No właśnie, może jakiś polski bieg w końcu będzie miał kamyczki, zobaczymy. No dobrze, i stajesz na starcie UTMB, to był 2004? 2024, tak. 24. No i co? Czułaś się już dużo lepiej przygotowana niż za pierwszym razem? Tak. Czułam się przygotowana i wiadomo, zawsze gdzieś jest taki lęk w sercu, bo to jednak jest kupetem, ale czułam się, że to jest ten czas, że jestem w stanie to po prostu zrobić. No, po prostu byłam przygotowana i właśnie jeśli chodzi o treningi, w ogóle to była taka historia, że właśnie też bardzo dużo mi tutaj też właśnie Wojtek pomógł, bo właśnie na przykład miałam też trening Fipoxi dzięki właśnie niemu, bo mi tam właśnie pożyczył takie urządzenie, że mogłam sobie tam po prostu trenować na bieżni z tym. Właśnie trening był stricte właśnie po to, żeby to jednak na tej wysokości. Miałam wtedy też pamiętam, że też właśnie mnie wtedy Wojtek skonsultował z Tomkiem Sawczynem i on też właśnie mi tam pomagał właśnie jak to tam przebrnąć przez tą wysokość, bo niestety ja miałam problem z tą wysokością też, jak się potem okazało, bo mi się tam krew z nosa puszczała i w ogóle, więc potem jak potem analizowaliśmy te wszystkie moje biegi, które robiłam powyżej 2000, to faktycznie ja tą chorobę wysokościową miałam. Ja miałam problem z jedzeniem, bo nie jadłam. Ja nie jadłam, bo wydawało mi się, że mi się nie chce jeść. A tam ta wysokość powodowała, że ja nie chciałam jeść, ale ja musiałam. Więc oni mi tam, że trzeba jednak pakować to jedzenie, więc... aczkolwiek miałam problem w sumie na tym UTMB właśnie z jedzeniem. Z jedzeniem? A czemu? Tak. W którym momencie się pojawił właśnie ten problem? Nie wiem dlaczego, bo jadłam wszystko tak, jak trzeba było. Tak więc jak miałam wyznaczone jedzenie, tak sobie tego jedzenia pilnowałam, powiedziałam, że muszę jeść. I pojawiło mi się dosyć wcześnie, bo na 50 kilometrze i nie wiedziałam, o co chodzi.
Potem było coś takiego, że jak spotykałam, bo wiadomo, biega się z ludźmi, którzy gdzieś tam też mieli podobny problem, jak się okazało. I właśnie Polaków spotkałam. Jeden kolega miał problem z żołądkiem, drugi potem gdzieś tam słyszałam, że w ogóle była jakaś taka edycja, że tam dużo ludzi miało ten problem z żołądkiem. No ale wiadomo, no takie teorie spiskowe, że tam woda czy coś, to wiadomo, to też nie idzie tego. No coś widocznie gdzieś tam popełniałam błąd i dopiero po jakimś, powiedzmy, że potem jak po tym wszystkim już było, to pamiętam właśnie trener zrobił mi taki test sodu. No i się okazało, że ja na przykład bardzo... Znaczy tak, miałam zrobić taki plasterek, sobie przykleić na rękę i biegać, aż się spocę i żeby potem sprawdzić ten poziom sodu. No niestety biegałam godzinę, znaczy tam pół godziny, 40 minut, 50 minut i nic. Po prostu ja się nie miałam spocić, bo było chłodno. My robiliśmy ten test. I ja się nie spociłam. Natomiast później zrobiliśmy ten sam test w warunkach na siłowni. I okazało, że ja się spociłam i ja bardzo dużo tego sodu traciłam. Okazało się, że cały problem polega na tym, że jak było zimno, to ja się nie pocę, więc sodu nie tracę. A jak jest ciepło, to go tracę. I ja po prostu za dużo wtedy przyjęłam tego sodu, a było zimno, bo wieczorem na UTMB było zimno. I ja pamiętam, że tam właśnie mogło być to, że za dużo tego sodu gdzieś tam przyjęłam. I to ci zaszkodziło to na mi żołądek. zaszkodziło na żołądek. Ale kryzysy były, ale minęło, więc... Minęło tak. Na 90 kilometrze jeszcze płakałam mojemu synowi, że chyba zejdę z trasy, bo nie umie nic zjeść. A mój syn mówi, mamo, ale co ty gadasz? Gdzie? Przecież przyjechałeś tu tyle kilometrów. My tu do ciebie przyjechaliśmy, żeby ci... jedziemy do ciebie tam na punkt jakiś, już teraz nie pamiętam, na który. Weź się ogarnij. No to się ogarnęłam. A potem to już była bajka. Najpiękniejsze. Nie wiem, to była tak piękna meta, że... Do dziś mam ciarki, jak oglądam ten film. Masz filmik z mety? Tak, tak. O, super. Rodzina ci nagrała. Nie, właśnie, że film okazało się, że nagrali mi właśnie na UTMB. Ach, i tak, to miałeś duże szczęście. Tak, po prostu zrobili mi taki film, że po prostu, no... Czyli oni nagrali tak, top 10 i ciebie. Ja nawet nie wiedziałam, że ten filmik jest, tylko ktoś go wrzucił na internecie. No to wspaniale. I po prostu mam tak pięknie, w takim spowolnieniu po prostu... Samą dobrą energię ściągasz od wszystkich. Super. To powiedz, kiedy ty zaczęłaś myśleć o tym GSB w takim razie? Bo ty wydłużasz się co sezon, to po prostu dublujesz niemalże dystanse, które biegasz. A teraz to już w ogóle. No powiem szczerze, pomysł GSB to był taki pomysł gdzieś tam. Kiedyś to w ogóle mi się wydawał kosmos. Ja pamiętam, jak zaczynałam właśnie na początku, co zaczynałam te moje biegi, to pamiętam wtedy Kamil Klich z Rafałem Bielawą zrobili sobie to GSB. I jak ja to usłyszałam, ja mówię, Boże, to jest niemożliwe. Czy to normalni ludzie chyba takich dystansów to nie biegają, to jacyś kosmici. A potem się tak złożyło, że akurat mieliśmy właśnie tam u nas w Mikołajowie takie spotkanie, gdzie właśnie Kamil przyjechał. Ja patrzę, no mówię, kurczę, no to jest człowiek normalnie, nie? I zrobił te z krwi i kości. Więc ja mówię, kurczę, no to się da. No i gdzieś tam, wiadomo, gdzieś tam w tyle głowy to było. I to tam się czasem gdzieś pojawiało. Potem jak właśnie był rekord właśnie Angeliki, potem gdzieś... A to właśnie było coś takiego, że jak w tym roku, co Angelika zrobiła ten rekord, to wcześniej wygrała ten Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. A ja wtedy też biegłam ten. I akurat, no wiadomo, ja tam przebiegałam czas taki, że no, powyżej 50 godzin, ale też przebiegam i pamiętam, ale stałam na podium obok niej. I tak sobie pomyślałam, mówię, kurczę, jak ona potem to zrobiła te 500 kilometrów, to już takie coś było, kurczę, no a może nie? I to tak gdzieś, to się tam gdzieś tak przewijało w tych moich myślach, ale właśnie też nie... Pamiętam kiedyś właśnie jak wtedy byliśmy z Wojtkiem na tym treningu, co mówiłam, co ja w życiu chcę osiągnąć. No, co jeszcze w biegowym życiu oczywiście chcę osiągnąć, no to gdzieś tam wspomniałam o tym, że tak by mi się marzyło to GSB. Ale to było takie, że jeszcze nie, bo teraz jest UTMB, jest coś tam. No ale jak zrobiłam UTMB... To co, Wojtek, mogę? No to... Mogę?
Już mogę? Już zasłużyłam? No to właśnie było coś takiej zasadzie, że właśnie nawet pamiętam właśnie cała wizja tego, jak to ma wyglądać, to pamiętam Wojtek on to tak widział, żeby to był supportem, bo ja oczywiście to widziałam w ogóle tak jak ja to robię zawsze, nie? Gdzieś tam plecaczek założę i baton do plecaka tak, i gdzieś tam lecisz. Natomiast wyszło takie wydarzenie, że przerosło to w ogóle. Dla mnie to był kosmos. No nie? dobrze, to opowiedz pomału, jak wyglądała w ogóle organizacja tego biegu. Bo mówisz o saporcie, rozumiem, że Wojtek ci pomógł, tak? Razem z ekipą? Tak, mieliśmy taką ekipę. Nie, naprawdę miałam ekipę taką rewelacyjną. No wiadomo, szef, szefem był wiadomo Wojciech, głowa, mózg tej organizacji była Olka Koszela, która po prostu ona ma taką, ja mówię, matko, chyba 2 komputery, bo trzyma w tej głowie. W ogóle ona to tak wszystko naprawdę rewelacyjnie tam porozpisywała. Potem oczywiście miałam fantastycznych ludzi, którzy po prostu mi pomagali. Tam wszyscy mieli swoją funkcję. Miałam Marcina, który też był kierownikiem supportu. On tam tych wszystkich pacerów układał. Miałam dziewczyny, które się mną opiekowały, regeneracja. Miałam osoby, które się zajmowały moim odżywianiem. Osoby, które zajmowały się moim masażem. Więc dla mnie, jak ja to przeczytałam najpierw, ten cały plan, to ja mówię, Boże, ale to dla mnie? Ja mówię, to kurczę, to jakiś kogoś z elity bardziej, nie? No przecież ja taka amatorka, gdzieś tam biegam sobie po górach, no jak, nie? No potem jak ten plan został rozpisany, więc to wszystko tak... Więc ja miałam takie były emocje, że z jednej strony ja byłam zachwycona, a z drugiej strony byłam przerażona. Bo nie ma się co czarować. Widziałam, ile ludzi się w to angażuje. I zawsze gdzieś Olka, my to robimy dla ciebie, coś tam, naprawdę my mamy z tego fan, ale ja gdzieś tam w sercu miałam coś takiego, że ci ludzie poświęcają swój czas, oni wzięli urlopy, gdzieś tam jechali, wszystko i to mówię dla mnie. I teraz gdzieś tam muszę to przecież zrobić, bo przecież mimo wszystko nie mogę ich zawieść. I to gdzieś... To było takie ciężkie, bo z jednej strony to też tak gdzieś wewnętrznie bałam się, czy sobie z tym poradzę. No ciężkie, ale z drugiej strony to jest jednak siła napędowa, dodatkowa, prawda? Tak. Dodatkowa motywacja. Tak, bo w pewnym momencie mi to uzmysłowiło, że skoro oni to robią, to znaczy, że oni wierzą, że ja to zrobię, więc chyba mówię, oni po prostu wierzą, że jestem w stanie to zrobić, więc jeśli oni wierzą, no to przecież chyba musi mi się to udać, nie? No więc było gdzieś takiego coś, że ta wiara ich, to tak jakby ta wiara mi się udzielała. Ich wiara udzielała się mi. I to, co oni robili, te całe emocje, które oni w to wkładali, to tak samo mi się udzielały i naprawdę, wiem, siła w ludziach, to jest niesamowite. Ja po prostu ich kocham, wszystkich naprawdę. Zrobili taki kawał roboty i naprawdę to, że udało mi się tak to zrobić, to naprawdę to jest ich zasługa, bo oni mnie po prostu tam nieśli. W sensie nieśli, bo tak. nogi moje niosły, natomiast Oczywiście. duchowo i w ogóle tak to naprawdę... Czy uczestniczyłaś w ogóle w organizowaniu trasy, noclegów, jedzenia, czegokolwiek? Czy, że tak powiem, przyszłaś na gotowe? To znaczy, to było tak, że cały czas gdzieś tam byłam też, wiadomo, wszystko było razem, żeśmy ustalali, konsultowali i tak dalej. No wiadomo, nocleg to wiedziałam, że my przyczepę kempingową mamy, Aha. taką swoją, gdzie zawsze na wakacje jeździmy i ja się uparłam, że to jednak będzie ten mój przyczepa i to był mega dobry pomysł, bo wiadomo, to zawsze gdzieś kojarzyło się z tym moim domem. Tak. Więc to było takie miejsce, gdzie jak ja zawsze po tym ciężkim dniu, bo ten dzień nie był łatwy czasem było lżejszy, czasem było trudniej, zawsze jak wracałam, to miałam takie uczucie, że wracam do domu i to było takie niesamowite, bo tam były wszystkie te moje rzeczy. No wiadomo, jedzonko czy coś tam sobie organizowałam, bo to wiadomo, ja mniej więcej wiem, co jem, co lubię i tak dalej. Natomiast były niespodzianki, bo na przykład pizzę mi przywieźli na jakiś punkt, gdzie to była wow, niespodzianka. Nie? Były takie rzeczy, których nie wiedziałam, a które gdzieś tam były. No, więc... W zasadzie to tak, natomiast wiadomo, też jeśli żeśmy tam na przykład, jeśli chodzi o tych pacerów, to też tam wiadomo, pisałam do tych znajomych, pytałam się, bo w zasadzie to jeszcze zanim się to wszystko też zaczęło, to też ja też pytałam tych moich znajomych, tą moją rodzinę biegową, czy oni mi po prostu gdzieś tam pomogą, więc jak im obiecali, że pomogą, tak po prostu potem pozapisywali się, zaportowali mnie, to było mega fajne.
I nawet właśnie też znajomi, których gdzieś poznałam na biegach, bo właśnie i Mateusz, taki człowiek, który żeśmy się tam raz na pieniach poznali, czy Marcin gdzieś tam na UTMB, żeśmy się spotkali i właśnie też z tej naszej, z Ultra Trail Akademii, Dawid na przykład ze mną biegł, czy Marysia, to tak z nim nie biegałam, to mieliśmy okazję pierwszy raz pobiec, ale byli też tacy, którzy właśnie biegaliśmy razem gdzieś tam po górach, jak w czasie treningu i tak dalej, nie? No więc to byli tacy moi przyjaciele, których znałam lata, gdzieś tam, żeśmy się uczyli, tu po górzkach, tam. Więc to było takie fajne, że było to urozmaicenie, że zawsze ktoś miał coś do powiedzenia, albo mogłam sobie pomilczeć, albo sobie mogłam pogadać, albo oni coś do mnie mówili i to było takie mega, mega fajne, nie? No dobrze, to spróbuj nas przeprowadzić przez cały ten bieg, cały proces. Stajesz na starcie, dotykasz czerwonej kropki wołosatem, rozumiem, tak, bo tam zaczynałaś. Tak. No i lecisz. Ile kilometrów zrobiłaś pierwszego dnia? Pierwszego dnia, średnio robiłam gdzieś około pierwszy dzień 94, to pamiętam, dokładnie 94. I właśnie tak, przyjechaliśmy w ogóle do Włosatego, była piękna noc gwieździsta, więc ja mówię, pogoda, będzie bajka, oczywiście lała jak scepra rano. I mgła, ale powiem szczerze, było tak fajnie, właśnie pierwszy etap to zaczęłam biec z moim synem, biegliśmy razem. No potem właśnie biegłam właśnie z Marcinem, potem znowu gdzieś tam z moim synem i pamiętam, że było trochę błotka, bo to jak i pamiętam właśnie tak, miałam takie buty ubłocone, jak żeśmy tam zbiegali do Ustryk, tak. Teraz sobie przypomnę, do Ustryk. Jak wybiegałam, to po prostu byłam tak ubłocona totalnie, że gdzieś tam uślizgnęłam na tym błocie, wspólniczka tego. Tak fajnie, że mijamy strumień, wejdę do strumienia, to od razu to się opłucze, nie? A ja tutaj przybiegam, a oni na mnie czekają z prysznicem po prostu. W ogóle to był kosmos, nie? Mój mąż oczywiście, jakbym powiedziałam o tym, że pojedziemy na taką wyprawę, to oczywiście wykombinował taki mały namiocik z małym prysznicem, takim przenośnym, więc po prostu miałam luksus, nie? Więc ja mówię, ale co wyście oszaleli, gdzie tam prysznic, powie ciepła tego, woda gdzie tam, pewnie. ja mówię, gdzie? No dokładnie, ja tak? mówię, kurde, połowę tego, no ale powiem szczerze, fajnie, no więc taka świeżutka, pobiegłam sobie dalej, więc fajnie naprawdę. I potem Komańcza, tam miałam spać, natomiast nie przespałam, nie wiem, 10 minut, to może było wszystko, nie miałam w ogóle spać, bo jeszcze było za dużo emocji. I też właśnie było takie, że ja cały czas, jak żeśmy właśnie ten plan umawiali, ja mówię, kurczę, ale tam pierwszą noc może ja jednak pobiegnę, bo ja wiem, że nie będę spała i tak dalej. No ale tutaj było takie zdecydowane, nie, masz spać i koniec. No więc poleżałam, ale to naprawdę też bardzo dużo mi dało, bo mimo wszystko gdzieś te oczy odpoczęły, te nogi, coś tam troszeczkę tak zeszło z człowieka i ten odpoczynek był mi potrzebny. No więc wiadomo, rano Komańcza i myk, właśnie pamiętam właśnie, jak żeśmy biegli, no to właśnie akurat żeśmy, jeszcze wracając może tak, jeszcze jak w Bieszczadach, to pamiętam, że no też cały czas straszyli, że to niedźwiedzie i tak dalej, nie? No więc mieliśmy z moim Mateuszem taki moment, że oboje żeśmy widzieli świeże ślady niedźwiedzia, przed przęczą, że brak. Na szczęście niedźwiedzia żeśmy nie widzieli, aczkolwiek były takie tereny, ja potem biegłam z takim moim kolegą Sebastianem, gdzie on czasem dziwnie gwizdał. I ja mówię, coś na rzeczy. Potem okazało się, że to był taki teren bardzo jednak, gdzie te niedźwiadki takie lubią być aktywne. No ale przebiegliśmy szczęśliwie, więc... No i oczywiście cudnie. Pogoda się w międzyczasie zrobiła. Niebo było takie gwieździste, gdzie mieliśmy tą granicę, ten mostek taki, gdzie się właśnie zaczynają właśnie tak jakby kończą Bieszczady, zaczynają już ten Beskidnicki, te Łękowyna. To pamiętam, takie niebo było gwieździste, piękne. Pamiętam, to było takie mega. Naprawdę w ogóle te noce, to wszystko i ten wschód słońca potem jakby z tej Komańczy rano, to też znowu też w nocy, bo myśmy startowałam potem. To był dzień, kiedy, chyba nie wiem, która to była trzecia, ale wiem, że wcześniej i właśnie akurat ten wschód słońca i on był taki piękny. Też człowiek od razu nowej energii gdzieś tam cisnąłam dalej. Naprawdę. No i oczywiście na każdym punkcie, to wiadomo, gdzieś tam czekali na mnie, tu z jakimś jedzonkiem, tu zawsze te Co ile buźki. kilometrów byli mniej więcej z tobą? Mieliśmy różnie. Mieliśmy średnio między 18-20 kilometrów.
Potem było coś takiego, że nawet było gdzieś tam pośrednie, gdzieś tam nawet 15, bo to potem zależy już po tym, jak się to tam rozciągało, żeby nie było tam na przykład, nie wiem, 30 parę, to gdzieś tam jeszcze po środku też czasem przychodzili gdzieś na te punkty. Wiadomo, nie wszędzie dało się dojechać, więc mieli jeszcze dodatkową robotę, bo musieli wbiec na tą górkę. Ale to jak się zobaczy te buźki, takie, oj tam czekają, te dzwoneczki, te latarki, tam się widzi te czołówki, to jest takie niesamowite, to jest takie wrażenie po prostu, no magia, po prostu to jest magia, jak człowieka, nie wiem, to wszystko tak naprawdę buduje, bo naprawdę czasem przychodzą takie momenty kryzysu, bo nie powiem, też miałam takie ciężkie momenty, gdzieś tam przyszedł taki moment, że załóżmy już akurat 2 noce miałam tak, że szłam spać o godzinie tam, miałam postój gdzieś po godzinie 9, między 21 a 22, czyli bardzo wcześnie, więc ja miałam w ogóle problem zasnąć. Gdzieś tam to oko zmurzyłam na chwilę i potem w środku nocy właściwie gdzieś tam wybiegałam. I przychodził taki moment gdzieś tam nad ranem takiego znużenia jakby, bo to się tam pojawiało, no to też trudno czasem, że jeszcze jak gdzieś tam, załóżmy, pamiętam, krowiarki, żeśmy wtedy robili, no to na przykład w ogóle taka mgła, że było, też zaczynało padać i to tak naprawdę człowieka gdzieś tam sprawiało, że gdzieś tam człowiekowi te spanie i taki kryzys się pojawiał. No i chyba największy kryzys miałam przed Bystrą Podhalańską. To był taki moment, gdzie po prostu było ciężko. Co się wydarzyło? Jak to w czułaś? zasadzie było coś takiego, że jak już zbiegałam do Rabki Zdrój, to coś właśnie żołądek wtedy mi coś zbuntował się. Wiedziałam, że żel zjadam, ale wiedziałam, że ten żel mi nie wszedł. I choć potem zjadłam tam jakąś zupkę i już jakoś to jakoś tak ten żołądek sobie coś tam nie radził za dobrze i pamiętam trochę zaczynałam cierpieć. Jakoś ten czas, gdzie tam biegliśmy, strasznie mi się dłużył już do tego kolejnego punktu i tak czułam, że naprawdę cierpię. No gdzieś po prostu czułam, że ten brzuch mnie bardzo gdzieś tam zaczyna mi dokuczać, ale nie wiem, czy to już ten stres doszedł w tym momencie, bo wiedziałam, jak to może się skończyć, jak ten mój żołądek przestanie pracować i gdzieś miałam tak w głowie, tak pilnowałam tego, że muszę, ale naprawdę miałam problem cokolwiek zjeść, ale gdzieś tam skubałam kawałeczek bułki czy coś, żeby jakoś dotrzeć. I pamiętam, jak przybiegłam do tej Bystrej Podhalańskiej, byłam taka, no chyba wyglądałam słabo, bo z tego, co potem opowiadali mi, to mówią, że mnie zobaczyli, to nie fajnie wyglądałam. Ale pamiętam właśnie, jak wyszłam do tego kampingu i takie mamy przepiękne zdjęcie, takie zrobił Tomek Loska nam zrobił, jak wchodzę do przyczepy i tam stoi mój Mateusz w tych drzwiach. Ja z tej ciemności wchodzę, tego ciepełka, on mi tak przytula, nie? I ja pamiętam dosłownie, tak, ja nie wiem, to było takie niesamowite, że tak jakby coś ze mnie zeszło, tak jakby coś ze mnie spłynęło. Ja nagle poczułam taki spokój, nie no, przecież wyśpisz się, zjesz, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze, ogarniesz się i ruszysz rano dalej. I tak właśnie było, nie? Tak pamiętam, jeszcze w tej przyczepie, jeszcze pamiętam, był Kuba Misiak, on też mi jakiś tam masaż zrobił, fajny, taki relaksacyjny, tutaj, które te moje nogi to takie były, tak poruszał i właśnie zjadłam wtedy, tak pamiętam dziewczyny, te moje stópki tam zaopiekowały się, naprawdę one były kochane, po prostu dziewczyny były po prostu kochane tam. One tak się mną opiekowały. Ja mówię, ja nie pamiętam, kiedy byłam ostatnio raz tak zaopiekowana, więc ja mówię, ja jeszcze się przyzwyczaję. Wracasz po prostu. Tak, i to było takie. I potem rano wszystko było super, nie? No ale jak to super? No słuchaj, jesteś tam po iluś kilometrach, wstajesz rano, pewnie po jakiejś krótkiej drzemce i jak ty się czujesz w ogóle? Jak twoje nogi nie są obolałe, jak stopy? Jak ty to w ogóle czujesz wszystko? Znaczy ja powiem tak, ja się tego bardzo bałam. Właśnie ja mówię, jak to będzie, jak ja rano wstanę? Przecież ja nie stanę na nogach, bo na ogół wiem, jak to wygląda po moich biegach. Wstaję, o Jezu, moje stopy, bo stopy są zawsze najgorsze. I powiem szczerze, tak stawałam zawsze z takim, tak niepewnie, co ten? No więc tak wiadomo, te pierwsze kroki na ten rozruch, a potem jakoś jak zakładałam te buty, to magia była w butach. Bo jak ja je zakładałam, wychodziłam i już widziałam, że już tam na mnie czekają wszyscy, to ja nagle, dobra, trzeba zrobić robotę, no i dawaj. I to było na tej zasadzie, nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba cisnąć, nie? No Więc... tak. Ale ten ból
pojawiał się jakiś ból właśnie w stopach albo... Znaczy ja najczęściej, powiem szczerze, że właśnie, że dzięki temu, że tak chyba dobrze o mnie dbali, to po prostu powiem szczerze, że moje nogi naprawdę super się spisały. Tak mówię, no stopy gdzieś tam zawsze bardziej, ubite bo to trochę. ubite są, bo to jak te kamienie i tak dalej. Ale wymieniali ci skarpetki, pewnie myli stopy. Tak, i te wszystkie rzeczy. kremiki i tak dalej, No więc właśnie. wiadomo, mówię, że to w ogóle było jakiś... dla mnie to było takie, ale jak, nie? Ja mówię, dziewczyny, ale jak widzicie te stopy? No bo to wiadomo, to są takie rzeczy, których ja tak nie znam, więc dla mnie to było coś takiego nowego ale potem już się przyzwyczaiłam, już te nogi dawałam, już się nie już nie buntowałam się, że jak i ten, nie? No. I potem taki, co jeszcze było najfajniejsze w tym wszystkim, taki dzień moich urodzin. W ogóle jak ja tam byłam na trasie, to właśnie w niedzielę miałam urodziny. I właśnie jak myślałam nad tym terminem, to między innymi, bo najpierw miał być to maj, ale potem z jakichś tam przyczyn przesunięte to było na ten wrzesień i tak sobie pomyślałam, kurczę, takie małe szczęście, bo to że to w ogóle, to całe, to, że tam mogłam powiedzieć to było jedno, ale że spędzić dzień swoich urodzin tak jak kocham, tak jak uwielbiam, na trasie ultra, to w ogóle to był kosmos. Przyjechali do Krynicy moi znajomi, przyjaciele. I oni zrobili mi niespodziankę. Po prostu, jak ja wbiegłam na ten punkt, to po prostu baloniki, czapeczki, 100 lat i w ogóle wyściskali mnie, więc to była taka niespodzianka, zwłaszcza, że parę dni wcześniej koleżanka do mnie pisała, mówi, Olka, no to, bo wiemy, że ty masz rodzinę, ale wiesz, my ci tam nie będziemy przeszkadzać, bo wiesz, że tam masz swój cel tego, więc ja byłam w ogóle, że to się spotkamy na spokojnie po całej tej imprezie mojej biegowej. A tu nagle po prostu wszyscy przyjechali i po prostu impreza na całego, oni się bawili, w międzyczasie coś tam jadłam, tu mnie masowali, w ogóle to... A potem żeśmy razem wszyscy wybiegli przez tą Krynicę, biegliśmy tym deptakiem, tyle hałasu narobili, bo to dzwoneczki, coś tam. Ja mówię, ludzie w tej Krynicy myślą, że chyba tam drugi festiwal biegowy jest, więc po prostu... Wspaniała atmosfera na tym biegu. Rzeczywiście nie dziwię się, że chciało ci się biec i zaliczać kolejne kilometry. Super. Pojawiały się jeszcze jakieś chwile trudne, zwątpienia, bólu, nie wiem, niedziałającego żołądka, coś się działo? To znaczy, ten niedziałający żołądek to był ten jedyny raz. Jeśli chodzi właśnie, miałam takie 2 razy, że gdzieś tam to spanie, gdzieś tam, ale tak jak mówię, to było takie bardzo chwilowe, bo już tam wiadomo, jak ktoś do mnie mówił czy coś, to ja już tam oczywiście wracałam w te swoje, zaczynałam się włączać do rozmowy i to już gdzieś tam to spanie odchodziło. I potem jeszcze miałam coś takiego... Jeszcze jak z Rysianki z moim synem żeśmy zbiegali, to też pamiętam, tam był tak trochę już tak technicznie i też tak właśnie robiło się mgliście i tak śpiąco i też tak pamiętam, był taki moment takiego zamulania. Mówię, kurczę, jakoś tak ciężko mi wtedy było. Ale potem już było fajnie. To zawsze takie gdzieś tam... Ja mówię, są takie momenty, gdzie zawsze się ma gdzieś jakiś taki kryzys mały, ale to jakoś tak szybko mijało, bo gdzieś tam już potem im bliżej mety, tym bardziej się chciało być, bliżej już tego domu, takiego domu. I co jeszcze... Właśnie taki moment był fajny, ta bawia. Dla mnie to taka bawia to już było coś takiego, że jak weszłam tą bawią, to tak poczułam się właśnie trochę jak w domu, bo tak jak już mówię, kurczę, to już są nasze góry, to już znam, to jest ten. I oczywiście gdzieś tam powrót na Stumilaka, na te wszystkie moje wyprawy gdzieś tam, bo znałam tą trasę bardzo dobrze i to też bardzo pomagało mi, przez to, że ja czasem gdzieś tam sobie wspomnieniami wracałam do tych I w ogóle, jak byliśmy na Markowych Szczawinach, to już w ogóle było takie fajne przywitanie, bo to w ogóle był kosmos, bo mój syn tam pobiegł sobie tam z dołu z krowiarek i on tam miał mi dostarczyć tam żele, jedzonko i tak dalej. No i ja właśnie akurat biegam wtedy z Marcinem, który właśnie był też kierownikiem tego supportu, więc tam czasem też gdzieś tam ze mną biegał. No i akurat my się tą bawią razem zbiegali i nagle podbiegam i taki hałas, nie? I tam wszyscy tam krzyczą, to ja mówię, co jest grane? Nagle okazało się, że mój syn powiedział jakiejś pani, że moja mama przybiegnie, bo ona tam robi te GSB, tam te 500 kilometrów. Jak wszyscy tam, to ona tam zwołała tych wszystkich ludzi i po prostu oni mi zrobili wszyscy zaczęli mi kibicować, ściskać, właśnie ten Marcin, w którym biegłam, to myślał, że to jakaś moja rodzina, czy jacyś znajomi przybiegli, a ja nie przecież ja ich w ogóle nie znam, nie? Więc to było takie fajne, takie mega.
jednak też właśnie ludzie na trasie, którzy gdzieś tam coś fajnego powiedzą, tacy są mili i to też jest mega. I jeszcze coś fajnego, to było też mega śmieszne. Ja wiedziałam, że zacznę gadać, coś się nakręcę. No i super, no. Właśnie było coś takiego. Słuchamy z zapartym tchem. Było coś takiego, że właśnie właśnie jak byłam na tych Markowich, to na Szczawinach, to tak sobie pomyślałam, że ja bym tak patrzyła na te moje żele, co mi tam Mati przyniósł, te moje słodkości i ja tak, a ja bym zupę zjadła pomidorową, nie? I tak, no to oczywiście mój syn poszedł, kupił mi tą zupę, ja ją zjadłam. Potem poszłam do toalety i tak patrzę, mówię, kurczę, ludzie jajecznicę jedzą. I tak przychodzę i mówię potem temu Marcinowi, Marcin, słuchaj, ja mówię, kurczę, no to tak dziwne, że tak ludzie w południe to tak jajecznicę, kto to zamawia, nie? A Marcin, 8:50. Ja mówię, aha, wszystko w temacie, nie? Więc ja po prostu jak zaczynam ten dzień o godzinie tam północ z hakiem, no to mi się już wydawało, że to już było południe, nie? A tam okazywało się, że to jest poranek, więc to w ogóle ten czas gdzieś to zupełnie to inaczej płynęło. No właśnie, jak byłaś już w swoich górach, biegłaś nadal z trakiem i czy wcześniej biegłaś z trakiem, czy jak w ogóle nawigowałaś na trasie? To znaczy ja powiem tak, że w zasadzie to zawsze ktoś, z kim biegłam, ta osoba miał ten trak wgrany, dlatego że ja sobie pilnowałam tych moich kilometrów, bo bałam się, że jak zegarek sobie wyłączę, to może mi gdzieś tam potem przełączyć sobie tę trasę, więc zawsze ktoś tą trasę miał gdzieś tam i sobie po prostu nawigowali mnie, prawda? Czy miałaś takie fragmenty, że biegłaś sama? Nie. Zawsze z kimś? Tak. Znaczy było coś takiego, że zawsze było coś takiego, że ktoś mówi, że jeśli mam ochotę pobiec sama dany odcinek, to mogę go pobiec, bo wiadomo, że potem część swoich tych odcinków bardzo dobrze znałam, ale nawet tam, mówię nie, jak przyjechali specjalnie, żeby ze mną pobiec, to ja mówię, to pobiegnę. A jak potrzebowałam takiej chwili na przykład, żeby sobie pomilczeć, to mówiłam, że ja sobie tak muszę sobie pomyśleć. No i wtedy po prostu też mogłam spokojnie medytować i tak dalej i naprawdę. Ale ja lubię z ludźmi biegać. Ja lubię ludzi po prostu. No, to widać. A jak jest ciężko, masz jakieś swoje metody na zrelaksowanie się i nie myślenie o negatywnych rzeczach? Powiem tak. Po prostu staram się gdzieś przenieść w takie miejsca myślami, gdzie było mi dobrze albo było fajnie i naprawdę próbuję gdzieś tak jakby przestawić troszeczkę to myślenie gdzieś na inne tory, żeby nie koncentrować się nad tym. Wiadomo, to jest czasem ciężkie, bo jak już coś naprawdę gdzieś tam boli i coś się czuje, no to trudno gdzieś tam też tymi myślami odbiegać, ale próbuję. Dla mnie to jest takie, najczęściej wracam do takich miejsc, które lubię, które gdzieś do takich fajnych momentów, nie? Żeby gdzieś tam odbiec tymi myślami, nie? No tak, od tej chwili, która jest i która nie zawsze jest taka fantastyczna. Jak na końcu się czułaś tego biegu? Tam wiem, że miałaś jakiś kryzys. Tak, na końcu miałam, tak, to było coś takiego, że właśnie jak zbiegałam z Chantori, to właśnie noga mi objechała jakoś tak nieładnie dosyć i poczułam takie bardzo mało przyjemne ukucie gdzieś tam wkoło kolana. Nie wiem, czy coś naciągłam, czy nie, ale po prostu wiem, że o ile tam już potem to podejście, czy płaskie było w miarę, to zbieganie, to wyglądało tam po prostu ciężko i pamiętam, że właśnie końcówkę miałam z taką moją koleżanką, która mi tak bardzo dzielnie tam właśnie opiekowała się mną. Miałyśmy razem pobiec na ostatni odcinek razem. I właśnie mówię, Agnieszka, ze mną co za wiele nie pobiegasz, było jeszcze podejście i tam ten kawałek takiego wypłaszczenia na równicę był okej, natomiast ten zbieg, to po prostu, nie wiem, ja bałam się zbiegać, bo po prostu mnie to strasznie bolało. I ja mówię, kurczę, na sam koniec jeszcze sobie coś zrobię. Więc po prostu tam grzecznie sobie dreptałam tak, żeby zejść. No a potem już, jak już poczułam to wypłaszczenie, już ten asfalt i wiedziałam, że to już są tylko te ostatnie kilkaset metrów, no to już gdzieś tam też poniosło, no. Ale był ten stres, bo to tak się wydaje, że już niby człowiek jest u celu, ale jednak to jest czasem tak niby tak blisko, a czasem jednak tak daleko, jakby na to spojrzeć. A powiedz, jak biegłaś, myślałaś o tym rekordzie cały czas, czy nie? Czy to inni myśleli za ciebie? Powiem tak, u mnie było coś takiego, że ja byłam taka zadaniowa i ja wiedziałam, że gdzieś tam miałam ten plan wpisany, więc ja nie umiałam tego, ja zawsze tak, czy ja się mieszczę w tym moim planie? I to było dla mnie podstawowe, czy ja w danym dniu, w danym etapie, na danym odcinku, ja generalnie rzecz biorąc,
nie koncentrowałam się w ogóle na całości. Nawet jak zaczynałam to zawsze miałam tak, że mam dzisiaj do zrobienia, załóżmy 94 km albo 100 km i ja koncentrowałam się na tym odcinku, który w danym dniu mam zrobić. I dla mnie to było proste, to łatwiejsze, bo gdybym ja o tym myślę, że mam jeszcze 300 do końca, najpierw 400, potem 300, to mi byłoby ciężko. A tak to wiedziałam, że dzisiaj i tak każdego dnia zaczynam nową przygodę, czyli wstaję, zbieram się, idę, robię to swoje zadanie. I to było takie właśnie fajne. A miałaś takie momenty na przykład, że nie wiem, zasiedziałaś się na punkcie i support ci mówi: chodź, Olka, musimy lecieć, bo rekord ucieka. Nie, właśnie na ogół mi mówili, masz jeszcze czas. Masz jeszcze czas. No właśnie to było tak, że masz czas, nie spiesz się. I to było właśnie to, że za każdym razem się śmiałam, bo tak, czasem gdzieś tam, wiesz, zwłaszcza na początku, jak gdzieś tam chciałam pogonić, to mnie zawsze hamowali. Ale poczekaj, nie spiesz się, masz jeszcze czas. A i mnie tam gdzieś i właśnie czasem na tych punktach wiem, że raz zaspałam 10 minut, ale nie umiałam długo zasnąć. I potem bo ja miałam swój budzik nastawiony i ja wstałam w 10 minut po tym moim budziku. Natomiast wiadomo, syn też miał budzik nastawiony w razie W, ale jeszcze go nie... Ale ja już widziałam moje 10 minut, ja 10 minut zaspałam. Boże, ja teraz nie zdążę ogarnąć. I to był taki... I to wiem, że mówię, 10 minut zaspałam. Natomiast wszyscy mówią: Olka, masz jeszcze czas. Nigdzie się nie sprawia. 10 minut. I to było dla mnie takie, że cały czas... Czy ja się wieszę w swoim limicie, który miałam zrobić. I to było takie dla mnie ważne, żeby dany odcinek robić tak, jak tam miałam to zrobić, żeby się w tym zmieścić, nie? No tak jak mówisz o tym śnie, to raczej mówisz o problemach ze snem, niż o tym, że było go za dużo, więc tak sumarycznie, jakbyś miała podsumować, ile spałaś w ogóle w trakcie tych 5 dni? No i tak sobie policzyłam mniej więcej, że chyba 6 godzin to był maks. Aha, tak. To niedużo. No, bo ja nie umiałam spać, bo niby ja tam miałam ten czas przeznaczony gdzieś tam na spanie, ale to wiadomo, w tym było też jakieś tam kąpiel, jedzonko, coś tam, no wiadomo, takie przygotowywanie się, więc to trochę, więc gdzieś tam jakiś masaż, no to już to wypadło. A ja potem jak miałam spać, to tak jak mówię, zanim ja zasnęłam, to było przewracanie się, gdzieś tam jeszcze było rykowisko, ale nawet raz to właśnie tak jeleń ryczał, że po prostu nawet jak chciałabym, to nie umiałam zasnąć, bo gdzieś mi tam I to nie da się, to są takie emocje, nie? No gdzieś tam próbowałam, no więc zdarzało mi się nawet wtedy, to te 10 minut to chyba po prostu, to był luksus dla was z jednej strony, że te 10 No właśnie, więc pewnie wszyscy się cieszyli, że ty trochę śpisz dłużej niż to jest przewidziane. Takie najpiękniejsze momenty z tej trasy, jakie pamiętasz? Chyba wszystkie były piękne. Nie, najpiękniejsze, ja mówię, no to właśnie te wszystkie takie chwile, gdzie właśnie... Trudno jest teraz powiedzieć. Po prostu było pięknie, bo tych emocji było tyle na różnych etapach tej trasy, że trudno tak... Łatwiej powiedzieć te, które były trudne, bo było ich niewiele, natomiast te, które były piękne, było tak dużo, że trudno je wymienić. A na mecie jak się poczułaś? Jaka była atmosfera na mecie Jezu, i co poczułaś tam? Jak oni mnie przywitali, po prostu miałam szampan, rozlali gdzieś tam, w ogóle przyjechali oczywiście wszyscy, właśnie ci moi znajomi, przyjechała moja córka z moją wnusią, bo ja w ogóle mam wnusię taką maleńką, teraz będzie miała za tydzień 4 miesiące i tak się strasznie cieszyłam, że też przyjechała na tę metę, że ją mogłam przytulić, bo to jest takie też nawet doświadczenie dla mnie w życiu, bo zostałam babcią, więc no takie, proszę, no, więc ja byłam mega szczęśliwa, jak ona była, jak ją mogłam przytulić, że tam przy tym tablicy stałam i tak dalej. No to takie było mega wzruszające. Tak jak mówię, no zobaczyłam wszystkich tych moich znajomych, wszystkich, którzy tam się mną właśnie i opiekowali, i tych wszystkich moich znajomych, którzy mnie gdzieś tam wspierali. I wiedziałam też o tym, bo to jeszcze oprócz tego, że ja tam, wiadomo, że ja swoje tam biegłam i byli ludzie wokół mnie, którzy tam ciągle mi gdzieś tam pomagali i byli ze mną, to jeszcze była masa ludzi, którzy mnie wspierali tak no mentalnie, tak duchowo. To też było dla mnie takie mega ważne i ja o tym wiem, bo naprawdę tyle ludzi mnie tam wspiera i właśnie i takich przyjaciół, i bliskich znajomych z tego Ultra Trail Academy też mega dużo takiego wsparcia i w ogóle dla mnie to jest tyle, to ja mówię, to... Dużo dobra. Tyle dobra, tak. Ja to nieraz powtarzałam, właśnie na tej trasie też powtarzałam, że ja to jestem szczęściara, bo jak się ma takich ludzi, to można robić wszystko po prostu.
w życiu, bo każde marzenie można spełnić, jeśli się ma po prostu ludzi, którzy są przy mnie i to jest takie najbardziej chyba niesamowite. Ja jestem szczęśliwa, no. Tak, absolutnie. Ale patrząc na to, jaką jesteś osobą, to szczęście jest w pełni zasłużone i to, że ci ludzie z tobą są dlatego, że myślę, ty im też bardzo dużo dajesz. Ciepła i uśmiechu, także wspaniale. No dobrze, słuchaj, to opowiedz trochę o tym, bo ty masz ambitne plany, jak słyszałem, zawsze miałaś. Gdzie teraz biegowe twoje drogi uciekają? Gdzie myślami uciekasz? Może tak. Do którego lasu i na jaki dystans? No powiem szczerze, jeszcze nie sprecyzowałam dokładnie swoich planów. No tak, bo na razie odpoczywasz i cieszysz się sukcesem. Powiem tak, pierwszy raz sobie obiecałam i to właśnie też powiedziałam sobie i zresztą wszystkim moim bliskim, którzy mnie znają i wiedzą, że ja takie miałam momenty, że jak ja robiłam coś fajnego, a potem zamiast się tym cieszyć, to już szukałam swojego kolejnego wyzwania. I właśnie wracając właśnie do tego mojego zeszłorocznego UTMB, kiedy naprawdę powinnam być mega, mega szczęśliwa i cieszyć się, i celebrować to wydarzenie, bo to było mega ważne, to ja od razu się zapisałam na kolejny bieg. Wtedy to był Baran Ultra Trail. Oczywiście tam mnie tak wyciorało, za przeproszeniem, wymarzłam, naprawdę hipotermia, no naprawdę było źle, więc jak mój syn mnie zobaczył na 140 kilometrze i on mówi, mamo, dasz radę, jeszcze przez telefon mi dzwoni, pociśniesz, a jak on mnie zobaczył, to tylko powiedział, dobrze, wracamy. No po prostu wyglądałam tak źle i potem miałam, zamiast tej radości z tego, że udało mi się coś, to miałam taki, jednak gdzieś ta gorycz była, że coś mi się nie udało. I teraz, jak robiłam to GSB, to powiedziałam sobie, nie, teraz będę się cieszyć. Zrobiłam w końcu 500 kilometrów, mogę się tym cieszyć, mogę to celebrować i będę się z tego powodu cieszyć. I na razie nie będę sobie wymyślać nic nowego, aczkolwiek planów mam go sporo, bo tych biegów jest tyle, że chciałoby się po prostu wszystko by się chciało wybiegać. Nie? Wszystko by się chciało. Tak. A masz w tej chwili jakiś taki, już jak się nacieszysz tym GSB, masz jakiś jeden taki wymarzony na przykład bieg, bez którego sobie nie wyobrażasz, żebyś miała go nie zrobić? Jest coś takiego? Dużo mam takich biegów. Dużo mam takich biegów. Nie, ale no to musisz wybrać, przynajmniej nie wiem, jak nie jeden, to 3, no. Znaczy nie, teraz powiem tak, przede wszystkim, miałam, powiedzmy, że sobie pomyślałam o tym, że chciałabym znowu wrócić na UTMB, bo mam znowu te stąsy i tak. Myślałam sobie, że może tam chcę wrócić, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, jak tam byłam i fajnie było, czy tego tak nie zostawić, a nie znaleźć sobie czegoś innego, co też było fajne. No i teraz ten Tour de Jean, co był. No powiem szczerze, że to mnie też korci. No, to jest takie... Te widoki, te góry wysokie, niesamowite. No tylko ja mówię, to musiałabym z tą moją wysokością sobie troszkę, bo dla mnie to zawsze, myślę, że to też może dla mnie być wyzwanie znowu, ta wysokość, nie? Więc... Ale bardzo, bardzo mnie te rejony gdzieś tam... No chciałam jakiś bieg w Rumunii, powiedz, bo kiedyś tam byłam, też chciałam sobie tam wrócić. Gdzie ja bym jeszcze nie chciała? Nie chciałam. No i jeszcze mam taki mały, takie małe wyzwanie, bo właśnie wyzwanie, zawsze mówię, trzeba sobie znaleźć plan długoterminowy, bo wiadomo, to są krótkie. No i na przykład sobie pomyślałam, zbieram też właśnie takie biegi, które są kwalifikacją do Western States. Wiadomo, że tam, dlatego, że mi powiedzieli, że tam szanse, żeby mnie wybrali, to jest tam 0,0 ileś procenta. Więc sobie mówię tak, no że w sumie jak sobie postawię taki cel, to przynajmniej przez może 10, 20 albo dłużej, to będę miała po prostu co zbierać, Dokładnie. Bo to jest cel długoterminowy. Bo tam szanse, że mnie wybiorą, to może za 20 lat może mnie wybiorą, nie? Dokładnie tak. Ale cel jest. Ale cel jest, no, więc... Tak. To jest bardzo dobry pretekst, posiadanie takiego dalekosiężnego, prawie nieosiągalnego celu, bo dzięki temu po prostu masz taką większą motywację do biegania, nie? Też kiedyś tak miałem z jednym biegiem, to bardzo pomaga. No dobrze, słuchaj. A jeszcze chciałem podpytać ciebie o ten trening, wiesz, przed samym GSB, jak on wyglądał, bo powiedzieliśmy o tym, że Wojtek zmienił twój trening i wróciłaś do 40 kilometrów i podejrzewam jakiejś sprawności, może jakiś rower się pojawił, może coś.
A jak to wyglądało samo twarde przygotowanie przed GSB? Jakie robiłaś kilometraż i jakie dodatkowe miałaś zajęcia? No właśnie przed GSW nie robiłam jakichś strasznie dużych wybiegań, bo to w zasadzie było tak, że po tym moim Lavaredo, no to właśnie potem się okazało, że ta moja ferytyna bardzo poleciała w dół i te wyniki nie były za ciekawe, więc znowu priorytet to było wrócić do tego, żeby to zdrowie jakoś takie, żeby wrócić do tej formy, powiedzmy, żeby to zdrowie było. Był taki moment, że ja miałam, bo ja oczywiście sobie już duże rzeczy wymyśliłam sama od siebie, że jak przebiegnę Lavaredo, to może bym sobie zrobiła może taki szlak, albo może taki bieg, żeby troszeczkę sprawdzić na tym dłuższym dystansie, zobaczyć jak to jest, nawet tak treningowo zrobić sobie. Najpierw myślałam sobie właśnie na ten bieg 7 szczytów może się zapisać, potem sobie tam, no więc wiadomo, gdzieś tam, no ale wiadomo, moje zdrowie jednak i moje wyniki pokazały, że jednak niestety muszę wrócić do tego, żeby to zdrowie było. Zresztą Wojtek powiedział, że ja już jestem taka wybiegana, że on się o to moje wybiegania nie martwi. No więc naprawdę, bo ja jako tako dużo wybiegałam w tym roku, bo i właśnie przygotowania właśnie do maratonu się przygotowałam, bo przecież sobie wymyśliłam, tak, bo ja po 10 latach wróciłam na asfalt i właśnie to też było coś takiego. Ja zawsze się śmieję, że ja trenerowi czasem tak tylko coś zasugeruję, że dobrze by było zrobić i to jest tylko takie moja sugestia, ale to potem już się robi, to gdzieś tam wychodzi, że to jest do zrobienia. I ja po 10 latach gdzieś tak mówię, kurczę, no może bym poprawiła tą swoją życiówkę na tym maratonie, nie? Ale tak tylko sobie wspomniałam. A potem jak już zaczęły się te moje treningi na płaskim, to mówię, nie, ja chcę biegać po górach, no nie? No tylko, że zrobiłam tą życiówkę, udało mi się 10 minut, poprawiłam ją. No to super, jaką masz teraz maraton? No mam teraz 3:34. No super. No. Więc dla mnie to było takie też mega, no, że po 10 latach wchodzę gdzieś tam na asfalt i wyszło, nie? Aczkolwiek to były ciężkie dla mnie treningi, bo mentalnie były dla mnie ciężkie, bo wiadomo, góry to jest zupełnie inna historia. Natomiast asfalt to jednak wymagało mi dużo tego takiego płaskiego, naprawdę mega dużo wybiegań po płaskim. Ja to kiedyś robiłam, ale ja tylko to znałam. A teraz jak już poznałam, czym mogą być góry, to ja naprawdę dostawałam te góry w nagrodę, bo to było tak, że jak te ciężkie interwały na tym stadionie, które nieraz kończyły się, że płakałam i się przyznaję, że ja płakałam czasem na tym stadionie, bo ja bardzo chciałam to zrobić jakoś fajnie, a czasem mi nie wyszło. To potem gdzieś tam interwał, popłakałam sobie, znowu interwał, popłakałam sobie, to tak. A jakie interwały robiłaś? No różne, bo to wiadomo, tam szybkościówki różne tam No tak, ale ile? Minutowe, 3-minutowe? Były i minutówki, i były 400, i były 5-minutówki, potem były 10-minutówki tempa. No więc różne były. Ja po prostu wiadomo, że w pewnym wieku to jednak te szybkie treningi są ciężkie, bo wiadomo, no ultra nie wymaga takich natomiast to jednak dla mnie to było takie mega ciężkie, ale wymyśliłam w sobie, no więc konsekwentnie, już potem trzeba było. Ja mam coś takiego, że potem nawet jak uważam, że to był głupi pomysł, to nie powiedziałam, że tak, to muszę konsekwentnie, sorry, cierp chciało, jak żeś chciało, nie? Więc jak pobiegłam w Bratysławie, zrobiłam tą życiówkę, to byłam przeszczęśliwa, nie? Ale już nie wracasz do maratońskiego treningu. A nie wiem. Ja już, znaczy powiedzmy tak, nigdy nie mówię nigdy i to już chyba z doświadczenia wiem, że jak zaczynam, powiem, że nigdy na coś nie wrócę, to zawsze gdzieś tam wracam, więc nie wiem, co jeszcze Zobaczymy. wymyślę. Nie wiadomo, co ci wpadnie do głowy, na co będziesz miała ochotę. A co tam, czy 30 zrobię? No właśnie. Fajnie. To też jesteś ogromną inspiracją, bo wiele osób, wiek dla nich jest jakąś tam przeszkodą albo wymówką, albo mówię, tego nie zrobię, bo PESEL, tamtego nie zrobię, bo PESEL. Jesteś wspaniała, bo ty w ogóle się tym nie przejmujesz. Masz plany na Western State za 20 lat i to jest wspaniałe. No. No 100 mil na 100 lat na przykład. Co byś powiedziała takiej osobie, która się przyjmuje wiekiem i mówi, że już nic w życiu nie osiągnie, bo to już nie, jej czas minął? Nie, wiek to jest tylko wymówka. Ja uważam, że marzenia można spełniać w każdym wieku. No wiadomo, no to jest, no trzeba po prostu chcieć. Trzeba w to uwierzyć, że się da, że wiadomo, no też bym chciała mieć mniej lat, bo sobie myślę, gdybym miała mniej lat, to bym jeszcze miała więcej biegania przed sobą. A tak to już tego biegania, jakby nie patrzeć, troszeczkę mniej.
mi zostało, zawsze się boję, że zabraknie mi życia na to, żeby przebiec wszystko to, co bym chciała. Bo inaczej się patrzy na to właśnie z perspektywy człowieka, który już ma ja 53 lata miałam teraz, no i tak ten czas ucieka i tak człowiek ma tą świadomość, że jeszcze by to chciał zrobić, to, a wiadomo, ten czas ucieka i to jest tak z jednej strony, że bardziej człowiek doceniam to, co mam, to, co zrobiłam i doceniam każdy dzień, który mam przed sobą, z którego mogę się cieszyć i to jest takie, nie wiem, po prostu uważam, że no to jest chyba kwestia nastawienia, żeby cieszyć się życiem, tym, co się ma i chyba wtedy, jak człowiek ma tą radość taką, no to chyba gdzieś tu tam, nie wiem, przyciąga się, nie wiem, tak zawsze myślę, że człowiek przyciąga to, co chce w życiu. Jak chce się cieszyć, żeby było okej, no to chyba gdzieś tak, no widzę to po ludziach, których spotykam, że przyciągam samych fajnych ludzi, to znaczy, że chyba, nie wiem. No tak, to jest absolutnie wspaniałe twoje podejście, ale wyczuwam taką nutkę żalu, że masz obawę, że nie wybiegasz wszystkich możliwych kilometrów i że w końcu wiek cię pokona, ale z jednej strony to mówisz, a z drugiej strony jakbyś do końca w to nie wierzyła. To znaczy, powiem tak, nie chodzi może nie chodzi o to, że wiek mnie pokona w sensie, że ja będę nagle, bo zawsze żeśmy się śmiali, bo jak zostałam babcią, no to tak mówię, kurczę, teraz jestem babcią, no to tak, my zawsze mówimy, ale wiesz co, mamo, ja sobie nie wyobrażam, żebyś się tak zbabciała, dokładnie, nie? I ja sobie siebie też tak nie wyobrażam, żebym nagle tak miała zrezygnować z takiego aktywnego trybu życia i zająć się, wiadomo, kocham moją wnusię i będę dla niej najlepszą babcią, jaką mogę być, ale jej pokażę też to, że są marzenia i że trzeba je spełniać. I to też właśnie taki przekaz, który no chciałabym właśnie dla niej też między innymi mieć, że właśnie najważniejsze w życiu to jest mieć marzenia. I za tym trzeba podążać całe życie, bez względu na to, czy się ma, kurczę, nie wiem, lat 20, 40, 50, czy nawet więcej. Ja się martwię, bo wiadomo, że tego czasu braknie, no bo to wiadomo, że nasze życie gdzieś tam ma te ograniczenia. Wiadomo, chciało się żyć wiecznie, ale i to jest taki raczej nie myślę o tym, że nagle bym miała przestać biegać, no bo już mam tyle lat. Właśnie, no jasne. Trzeba biegać dopóki można. Dopóki będę mogła, dopóki będzie zdrowie, moje nogi będą chętne, będą chciały, no zresztą nie mają wyjścia. Nie, no mówmy się, my w ogóle jak żyjemy aktywnie, mamy dużo szczęścia, że w ogóle biegamy. To jest, wiesz, no, wiele osób nie jest w stanie, więc z różnych powodów, więc jest to absolutnie, to jest coś, za co trzeba dziękować codziennie. Tak, absolutnie ja to doceniam mega. Dla mnie to jest, no cieszę się, że poznałam coś takiego jak właśnie bieganie, jak góry i dla mnie to jest taka odskocznia w ogóle. Góry to dla mnie są taką, dla mnie to był na takim pewnym etapie życia, to był też taki azyl. Ja tam uciekałam, jak miałam ciężko, bo czasem miałam tak ciężko gdzieś i jak potrzebowałam właśnie gdzieś, to właśnie w te góry i tak zawsze myślałam, że one tak to wszystko jakby, nie wiem, wydawało mi się, one to rozumieją. I ja stamtąd wracałam zawsze z takim jakimś, z taką jakąś dawką takiej nowej chęci do działania, do robienia czegoś i to taka siła. Ale ty w górach zawsze byłaś, prawda? Jak miałaś dzieci, to też chodziłaś z nimi w góry. No powiem szczerze, jak miałam dzieci... Przepraszam, dzieci nadal masz, ale jak wychowywałaś dzieci? Tak, ale powiem szczerze, niewiele chodziliśmy po tych górach. Częściej żeśmy wjeżdżali wyciągami. Ja powiem tak, ja ze swoją nadwagą nie miałam łatwo gdzieś tam się wczołgać pod górki, aczkolwiek pamiętam, jak byłam... Tak, w ciąży z Mateuszem, jak byłam, to weszłam na Śnieżkę. To pamiętam. To był taki jakiś taki... Więc się śmieję, że Mateusz teraz też ma taką zajawkę na te góry. Gdzieś to mu zostało chyba. No ale raczej tak nie chodziliśmy za dużo właśnie po górkach. Ale kochałaś te góry zawsze? Ciągnęło cię w góry? Lubiłam góry. Lubiłam bardzo, natomiast jak mówię, no mało po tych górach kiedyś tak chodziłam. Czyli bardziej na te góry otworzyłaś się przez bieganie. Tak, jak poznałam właśnie te bieganie, zwłaszcza to ultra i w ogóle to. Super. To jest, nie masz wrażenia, że to jest tak jakbyś, nie wiem, człowiek drugie życie dostał po prostu? Tak, drugie i trzecie i w ogóle kolejne, no. No nic, Ola, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Ogromną inspiracją jesteś dla mnie osobiście i myślę, że dla wielu osób też. Jak się z tym czujesz w ogóle, że inspirujesz tyle osób? No, to jest takie trudne pytanie. Jeśli naprawdę
inspiruje, to ja naprawdę mega się cieszę, że mogę być inspiracją dla ludzi, bo to jest chyba fajne. To jest takie wyczuszające w ogóle. Chyba jest mi ciężko. Nie wiem. No jest, ale fajnie. Dziękujemy ci za twój uśmiech i za twoją siłę. I obyś swoją energię rozsiewała coraz dalej. Mam nadzieję, że może to nagranie się trochę przyczyni do tego, że ludzie cię poznają i poznają twoją energię i ten pozytyw, który niesiesz ze sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że mnie zaprosiłeś. Naprawdę mega się cieszę. Mega się cieszę, że mogę opowiedzieć o tym. Może trochę chaotycznie, ale tak jak mówię, ja jestem trochę tak emocjonalna, że czasem te emocje przemawiają bardziej przeze mnie. Ale naprawdę się cieszę i naprawdę uważam, że takie moje przesłanie jest dzisiaj. Naprawdę spełniajcie swoje marzenia, bo to jest taka siła i cieszcie się każdym dniem, bo to jest po prostu dar od losu, po prostu móc coś robić fajnego w życiu, móc się cieszyć i jeśli inspiruje tych ludzi, to naprawdę to jest mega, mega, mega radość dla mnie, że tak może być. Dziękuję bardzo. Wszystkim dziękuję. Tobie ci dziękujemy. Bardzo. Pięknie opowiedziałaś o tym po swojemu, czyli najlepiej jak można było. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cześć. Pa, cześć.